Dzień dobry kochani, dziś przychodzę do Was z kolejnym wzorem. Tym razem pokażę Wam, jak wykonać taką sukienkę dla lalki. Jest ona tutaj zapinana na guziczek i wiązana na niteczkę na szyi, tak na wszelki wypadek, żeby się czasem nie zsunęła. Ozdobiona jest 3 kwiatuszkami. Wszystko Wam dokładnie pokażę, jak wykonać, ale najpierw powiem, co jest potrzebne do wykonania tej sukienki. No to tak, standardowa włóczka. I ja tą sukienkę oraz tą przy Was zrobię na włóczce Yarnard Jeans. I to nie jest sponsorowany żaden filmik, tylko po prostu przyjemnie mi się na tej włóczce pracuje. Do tego szydełko 2,5 mm, nożyczki, troszkę innej włóczki, żeby zrobić kwiatuszki, ale to dosłownie o ciupinkę, igła dziewiarska, guziczek, igła z nitką, żeby przyszyć guziczek i myślę, że to chyba jest wszystko. No i troszkę czasu, no bo nie będę ukrywać, jest czasochłonna ta sukienka, ponieważ tutaj mamy 5 okrążeń po 80 słupków, także tutaj pod koniec. Także jest tych słupków troszkę do zrobienia. Myślę, że każdy, kto potrafi tam zrobić słupki, półsłupki, poradzi sobie z tą sukieneczką. Ale zanim zaczniemy, będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale, dzwoneczek jak klikniecie oraz jak wejdziecie w opis, tam jest link do Buy Coffee i możecie tam mi postawić taką wirtualną kawkę. A ja chciałam jeszcze podziękować pani Agnieszce za super podziękowanie pod filmikiem moim. Serdecznie pani dziękuję. Tutaj ogromne serduszko dla pani. Raz jeszcze bardzo dziękuję. I tak, kochani, wiemy już wszystko na samym początku. Także zaczynamy, lecimy z wzorem. Na początku zrobimy sobie pętelkę. A następnie 26 oczek łańcuszka. Mamy 10. Dwadzieścia. 26. Mamy taki łańcuszek i teraz wybijemy się w drugie oczko od szydełka. Tutaj mamy pierwsze oczko, wbijamy się tu w drugie, nie w to, a w to i zaczynając od właśnie drugiego oczka, w każdym jednym tutaj oczku zrobimy półsłupek, czyli w sumie razem zrobimy 25 półsłupków. Dwadzieścia 25. Mamy cały łańcuszek przerobiony. I teraz, kochani, robimy jedno oczko łańcuszka. Obracamy sobie naszą pracę tak, żebyśmy mieli tutaj nieprzerobioną część po lewej stronie. I najpierw robimy 9 półsłupków, a pierwszy półsłupek robimy tutaj nad ostatnim półsłupkiem. Widzicie? Tutaj mamy oczko łańcuszka i pierwszy albo ostatni półsłupek obracamy sobie
I w tym półsłupku robimy już pierwszy półsłupek. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Teraz 2 półsłupki w jednym, w kolejnym półsłupku. Raz i 2. Teraz 5 pojedynczych półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5. Znowu 2 półsłupki w jednym. I tutaj do końca robimy po jednym półsłupku. Cztery, 5, 6, 7, 8 i 9 półsłupków. Teraz zrobimy 27 półsłupków, ale najpierw oczko łańcuszka. Obracamy naszą pracę i teraz nad każdym półsłupkiem zrobimy jeden półsłupek. Ja nie będę teraz cięć robić, tylko szybciutko przerobię ten rząd. Tak jak mówię, robimy 27 półsłupków, każdy półsłupek nad półsłupkiem, czyli pojedyncze półsłupki robimy. Mamy 27 półsłupków. Teraz zrobimy najpierw oczko łańcuszka, następnie 9 półsłupków, 1 półsłupek z 2, 5 półsłupków, 1 z 2 i 9 półsłupków. I tak będzie w przyspieszeniu. Powiedziałam, wyglądało to okrążenie, ale spokojnie. Teraz mówię po kolei, jak to ma wyglądać. A więc zaczynając od pierwszego tu półsłupka robimy 9 półsłupków pojedynczych. Raz, 2, 3, 4, 5. Tak, teraz zrobimy 1 półsłupek z 2. Czyli wbijamy się w kolejnym półsłupku pod jedną niteczkę. Tą bliżej nas, nie pod dwie, tak jak normalnie robimy półsłupki, tylko pod jedną niteczkę, tą tutaj bliżej nas. I tak manewrujemy szydełkiem, żeby tutaj wbić się w kolejnym półsłupku również pod jedną niteczkę. Mamy teraz 3, można powiedzieć, pętelki na szydełku. I teraz przeciągamy włóczkę najpierw przez 2. Mamy 2 pętelki i teraz przez obie pętelki. Teraz 5 półsłupków i uważamy, żeby nie wbić się tutaj, tylko w kolejnym półsłupku, już normalnie pod 2 nitki.
Raz, 2, 3, 4 i 5. I znowu jeden półsłupek z 2, czyli tu się wbijamy pod jedną niteczkę i pod niteczkę jedną w kolejnym półsłupku. Przez 2 nitki przeciągamy włóczkę i przez 2 tutaj pętelki i tu do końca rzędu po jednym półsłupku. Siedem, 8 i 9. Mamy znowu 25 półsłupków. I tak. Oczko łańcuszka. I możemy zaczynać kolejny rząd. I tak. Obracamy sobie naszą pracę, żeby nieprzerobiona część była po lewej stronie. I teraz wykonamy 5 powtórzeń, a każde powtórzenie to 3 pojedyncze półsłupki, czyli 1, 2 i 3 i 1 półsłupek z 2. Mamy pierwsze powtórzenie. Raz, 2, 3. 1 z 2. Raz, 2, 3. 1 z 2. 1, 2, 3. 1 z 2. I ostatnie 5. powtórzenie. Raz, oj. Pod 2 nitki, nie pod jedną. Raz, 2, 3 i 1 półsłupek z 2. I teraz oczko łańcuszka. I kochani, 5 kolejnych okrążeń będzie wyglądało tak samo. Mianowicie, tutaj oczywiście robimy pierwszy półsłupek nad ostatnim półsłupkiem, ostatnim z poprzedniego rzędu. I w każdym półsłupku robimy po prostu półsłupek, czyli wykonujemy 20 półsłupków. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 półsłupków. Tu już mamy wykonaną tą górę tutaj. I teraz, kochani, przerabiamy jeszcze 4 rzędy, dokładnie tak samo jak ten rząd, czyli wykonujemy 4 razy 20 półsłupków. Pamiętamy, żeby zaczynać od oczka łańcuszka. Ja to zrobię poza kadrem i widzimy się za chwilkę. Mamy wykonany, można powiedzieć, calutki już tutaj gorset naszej lali. I teraz przejdziemy do części spódniczki. Oczko łańcuszka. Obracamy naszą pracę i teraz 10 razy robimy
pojedynczy półsłupek i 2 w jednym, półsłupek, 2 w jednym i tak przerabiamy cały rząd. Ja tu przyspieszę, bo tutaj nie będę robić cięć, bo tych cięć troszkę dzisiaj jeszcze będzie. Ale to tylko po to, żeby Was zbytnio nie zanudzać, bo późniejsze okrążenia no to będą żmudne. Zgubiłam się. Tak się człowiek pospieszył. Półsłupek, 2 w jednym, półsłupek, 2 w jednym, półsłupek, 2 w jednym, półsłupek, 2 w jednym i ostatnie powtórzenie, półsłupek i 2 w jednym. Już mamy tu troszkę poszerzone. Kolejne nie okrążenie, a rząd. Robimy od oczka łańcuszka, zaczynamy, obracamy naszą pracę i jeszcze sobie tylko spojrzę i wykonujemy 10 razy półsłupek, pojedynczy, półsłupek, pojedynczy i 2 w jednym i lecimy. Półsłupek, półsłupek i 2 w jednym, półsłupek, półsłupek, 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 2 w jednym i 10. powtórzenie, półsłupek, półsłupek i 2 w jednym. I teraz kończymy. I teraz, kochani, łączymy ze sobą tutaj oba końce naszej sukienki, a robimy to zwykłym oczkiem ścisłym. Wbijamy się tutaj w pierwszy zrobiony półsłupek. I robimy oczko ścisłe. I teraz już kończymy pracę na półsłupkach. Później jeszcze na samym końcu obrobimy sobie półsłupkami, ale teraz przez dłuższy czas będą nam towarzyszyć słupki. Każde okrążenie zaczynamy od 3 oczek łańcuszka. Robimy raz, 2, 3. I to będzie nam imitowało nasz pierwszy słupek. I teraz w tym okrążeniu robimy 10 powtórzeń, a każde powtórzenie to słupek, 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 3 pojedyncze słupki i 2 w jednym, 2 słupki w jednym. Raz, 2, 3 i 2 w jednym.
To będzie ostatnie okrążenie, które pokazuję w całości. Nie ostatnie okrążenie naszej sukienki, bo to już dość długo trwa. Ale już to skończymy tutaj razem. A kolejne będę Wam pokazywać, jak wykonać, co powtarzać i kończyć okrążenia będę poza kadrem. 2, 3, 2 w jednym, 1, 2, 3, 2 w jednym i raz, 2, 3 i 2 w jednym. I jak już mamy przerobione całe okrążenie, to wbijamy się w trzecie oczko, raz, 2, 3, w trzecie oczko tego pierwszego słupka z oczek łańcuszka, w górne oczko i robimy oczko ścisłe. Kolejne okrążenie. Zaczynamy od 3 oczek łańcuszka, następnie robimy 2 pojedyncze słupki, przepraszam, 3 pojedyncze słupki i 2 w jednym. I teraz do końca okrążenia, czyli 9 razy jeszcze, robimy 4 pojedyncze półsłupki, przepraszam, słupki, 2, 3, 4 i 2 w jednym. I znowu kolejne powtórzenie. Raz, 2, 3, 4 i 2 w jednym. I tak, kochani, do końca tego okrążenia. Okrążenie skończone. Teraz tylko wbijamy się w górne oczko tego słupka z oczek łańcuszka i robimy oczko ścisłe. Kolejne okrążenie zaczynamy od 3 oczek łańcuszka. Następnie robimy 4 pojedyncze słupki. Raz, 2, 3, 4 i 2 w jednym. 2 słupki w jednym. I teraz przez 9 kolejnych powtórzeń wykonujemy 5 pojedynczych słupków. Raz, 2, 3, 4, 5 i 2 słupki w jednym. Raz i 2. I tak, kochani, jeszcze 8 razy robimy. 8 razy 5 pojedynczych słupków i 2 w jednym. Także w sumie będziemy mieli 10 powtórzeń. Kończymy okrążenie oczkiem ścisłym w trzecim oczku naszego słupka z oczek łańcuszka. Tutaj na samej górze robimy oczko ścisłe i mamy okrążenie zakończone. Kolejne okrążenie jest ostatnim okrążeniem rozszerzającym. Tak, to jeszcze nie koniec. No chyba że chcecie taką krótką sukieneczkę, no to koniec. Ale tak, ostatnie okrążenie poszerzające naszą spódniczkę. 3 oczka łańcuszka na start. Następnie 5 słupków pojedynczych. Raz, 2, 3, 4, 5 i 2 w jednym. I teraz 9 razy robimy 6 pojedynczych słupków. 3, 4, 5,
6 i 2 słupki w jednym. Jeszcze, kochani, 8 takich powtórzeń, 8 razy 6 pojedynczych półsłupków i 2 w jednym i widzimy się za chwilkę. Ja już to zrobię poza kadrem oczywiście. I klasycznie okrążenie kończymy oczkiem ścisłym w tutaj górnym oczku tego pierwszego słupka z oczek łańcuszka. I każde jedno okrążenie tak samo, jak widzicie, kończymy i przyszłe okrążenia też tak będziemy kończyć. I teraz będziemy, kochani, robić 5 takich samych okrążeń. Kończymy je oczywiście oczkiem ścisłym, a każde jedno zaczynamy od 3 oczek łańcuszka, które nam imitują słupek. I w każdym jednym z tych 5 okrążeń musimy wykonać, licząc z tym pierwszym, 80 słupków. Robimy słupek nad słupkiem, już tutaj nic nie zwiększamy. Robimy po prostu zwykłe słupki. I raz jeszcze powiem, kochani, zaczynamy 3 oczkami łańcuszka, licząc właśnie z tym słupkiem z oczek łańcuszka wykonujemy w sumie 80 słupków na okrążenie. I tak, jeżeli gdzieś się coś komuś, jakiś słupek zawieruszył i tych słupków teraz będzie miał ciut mniej, bądź gdyby nam się gdzieś coś dołożyło i tych słupków będziemy mieli na okrążeniu więcej, to się nic nie dzieje. To wam tak mówię, no bo to jest taki wzór, że no jak nam tutaj 1 czy 2 słupki dojdą bądź odejdą, to tak jak mówiłam, nic się kompletnie nie stanie. Ale wstępnie umówmy się, że robimy 80 słupków. Zaczynamy pierwszym słupkiem z 3 oczek łańcuszka, kończymy oczkiem ścisłym tu w górnym oczku tego słupka właśnie z oczek łańcuszka. 5 takich okrążeń, kochani, robimy. Ja je zrobię poza kadrem, bo filmik by naprawdę długo trwał, a już i tak jest prawie pół godziny. Także ja robię, wy proszę zróbcie i widzimy się za chwilę. I kochani, mamy ostatnie okrążenie do zrobienia. Bo tutaj przerobiliśmy te mozolne okrążenia. I teraz robimy oczko łańcuszka, półsłupek nad tym pierwszym słupkiem z oczek łańcuszka. Tu robimy półsłupek, a następnie oczko łańcuszka. I teraz nad słupkiem półsłupek, oczko łańcuszka. Nad słupkiem półsłupek, oczko łańcuszka. I tak przerabiamy dookoła naszego okrążenia. Ja to, kochani, też zrobię poza kadrem. Wiecie, jak przerabiać. Tak jak mówię, zrobię to poza kadrem i przyjdę pokazać wam, jak wykończyć tą sukienkę oraz jak zrobić te malutkie kwiatuszki. Przerobiłam całe okrążenie. Teraz tylko wbijamy się w pierwszy półsłupek. Pamiętamy, żeby tu oczko łańcuszka na końcu zrobić. I wbijamy się w pierwszy półsłupek, który wykonaliśmy. I robimy oczko ścisłe i oczko łańcuszka, czyli oczko ścisłe zamykające. Następnie ucinamy sobie tą niteczkę, wyciągamy ją i możemy od razu wszyć w naszą robótkę. Tak, żeby już to było, jak to się mówi, z głowy. Ja sobie po prostu tak między słupkami manewruję, lawiruję i chowam tą niteczkę. A na koniec sobie tą nitkę ucinam i możemy przejść do kolejnej części naszej sukienki, czyli do wykończenia tutaj całej tej góry. I tak, zaczniemy sobie
tutaj na dole. Tu na łączeniu wkładamy szydełko. Tak, niteczkę sobie składamy. Przeciągamy, a następnie przeciągamy obie nitki przez tą pętelkę, co mamy na szydełku i ciągniemy, aż ta krótsza nitka nam wyjdzie. I teraz, kochani, tu sobie zaciskamy tą pętelkę i przerabiamy każdy półsłupek tutaj oczkiem ścisłym. Na każdym rzędzie robimy oczko ścisłe. Chwytamy sobie ostatni półsłupek bądź oczko i tak wbijamy szydełko, przeciągamy włóczkę i przez pętelkę na szydełku. W kolejnym rządku przeciągamy włóczkę i przez pętelkę na szydełku. I tak przerabiamy, aż dojdziemy tutaj na górę. Tu, do tego punktu. Tak, tak i tak. Tutaj mamy nasz łańcuszek, który wykonaliśmy na początku. I teraz wbijamy się w oczko łańcuszka. Tu pierwsze zrobimy oczko ścisłe. I teraz oczko łańcuszka, półsłupek, oczko łańcuszka i wbijamy się w kolejne tu. Oczko naprzeciwko półsłupków. O, widzicie, tak jak nam tu szły półsłupki, tak tutaj w te dziurki się wbijamy i robimy półsłupek, oczko łańcuszka, półsłupek, oczko, półsłupek, oczko i tak do tego punktu. Ja już to teraz przy Was przerobię. Dokładnie w taki sam sposób obrabiamy to jak dół sukienki. Już niedługo kończymy ogólnie cały tutorial. I teraz oczko łańcuszka i znowu będziemy obrabiać tu oczkami ścisłymi, ale najpierw robimy jedno oczko ścisłe tutaj na najbliższym rządku. I teraz 5 oczek łańcuszka. 3, 4, 5 bądź więcej, mniej, zależy jaki macie guziczek. Bo to będzie, nie pamiętam jak się to mówiło na to. No po prostu na to będziemy zapinać nasz guziczek. A ja to robię może jeszcze jedno oczko. 6. Będzie dobrze, będzie dobrze. I oczko ścisłe w tym samym tutaj rządku jeszcze robimy. Jednak zrobię 5, tak jak patrzę teraz, to by było za dużo. Oczko ścisłe i przerabiamy każdy rządek tutaj oczkiem ścisłym. Oczko ścisłe, oczko ścisłe. Oczko, oczko ścisłe, oczko ścisłe, aż dojdziemy na sam dół tutaj.
Tak. Na koniec zrobimy jeszcze tutaj właśnie oczko ścisłe w tym punkcie, gdzie zaczynaliśmy. Oczko łańcuszka dla zabezpieczenia. I tak niteczkę ucinamy. I tak samo jak tą tutaj końcową nitkę, tak i te niteczki musimy sobie wszyć. Schować w naszą sukienkę. Przeszywamy się. Jedna nitka. Teraz druga. I na końcu jeszcze ta początkowa niteczka. I tutaj jeszcze ta. Wcinamy. I teraz, kochani, weźmiemy się za przyszycie guziczka i zrobienie tych kwiatuszków dekoracyjnych. No więc tak, guziczek sobie przyszywamy tutaj na skraju po drugiej stronie pętelki, tak żebyśmy sobie tu mogli zapiąć tą sukienkę. Trochę mi się tutaj naplątało, ale to nic. Tego nie widać. Sprawdźmy jeszcze, czy funkcjonuje to tak jak powinno, czy będę musiała próć i robić jeszcze raz. Albo szukać mniejszego guzika. Ale nie, będzie dobrze. Dobra, teraz, kochani, kwiatuszki. Są bardzo proste w wykonaniu. Robimy magiczne kółeczko. I teraz na naszym magicznym kółku robimy po prostu 6 półsłupków. Tylko nie ściskamy sobie, tylko robimy te półsłupki dosyć luźne. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Teraz zaciskamy nasze magiczne kółko i w pierwszym półsłupku robimy po prostu oczko ścisłe. Ucinamy nitkę, wyciągamy ją i tak ja sobie robię 3 takie kwiatuszki. Już 2 wykonałam wcześniej. I tak tą końcową nitkę ja sobie przeszywam przez środek tego naszego kwiatuszka. I troszeczkę zaciągam.
i przez środek. Drugi kwiatuszek i jeszcze trzeci. Tak. I teraz przyszywamy je, w którym miejscu nam pasuje. W tamtej sukience przyszyłam na dole, to w tej przyszyję na górze. I tak to przyszywanie to może tak zbytnio powiedziane, bo po prostu chwytamy z jednej strony, przeciągamy jedną nitkę, z drugiej strony słupka przeciągamy drugą nitkę i związujemy te dwie niteczki na dwa supełki wokół słupka. I to jest całe przyszywanie tego kwiatuszka. Ucinamy sobie te niteczki i dwa pozostałe kwiatki jeszcze od razu przywiążę. O, może tak lepiej. Możemy więcej tych kwiatuszków zrobić, mniej. To już zależy, jak Wam się będzie podobać. I związujemy. Już, kochani, prawie finish. Jeszcze nam zostanie tylko jedna rzecz do zrobienia. 1, 2 i trzeci kwiatuszek. Trochę chaotycznie, wybaczcie mi to. I tak, kwiatuszki mamy doszyte. Pozwolicie, że moją modelkę ubiorę poza kadrem. Dajcie mi sekundkę. Już nawet nie robimy pauzy. Z guzikiem, ale wygrana. I tak, mamy już sukienkę na modelce. Układamy sobie, żeby było tutaj wszystko prosto, czyli guziczek po środku pleców. Obracamy. Bierzemy jeszcze kawałeczek naszej włóczki. Ucinamy, składamy sobie tak w pół i tutaj na środku sobie przeciągamy tą nitkę. Przeciągamy i przez tą pętelkę przeciągamy obie nitki. Zaciągamy i teraz wokół szyi naszej laleczki związujemy. Mam nadzieję, że mi się nic tu nie pokrzywiło. Na kokardkę. No bo to jednak ma być rozwiązywane i przebierane. I tak się prezentuje skończona sukieneczka. Jedna i druga. Druga modelka poza kadrem. Mam nadzieję, kochani, że dzisiejszy filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak było, będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę pod tym filmem,
A jak jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to również jak zostawicie suba, będzie mi bardzo, bardzo miło. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Trzymajcie się cieplutko, kochani. Wszystkiego dobrego i powodzenia.